Kiedy u nas jest Kijów, Włodzimierz Wielki, Jarosław Mądry, relacje z całą Europą, Moskwa jeszcze nie istnieje. A naród, który się tam formuje, to peryferia. Niektórzy książęta nie bardzo chcieli tam panować, bo panowanie wśród Finugrów było dla nich nieprzyjemne, dlatego już wtedy wprowadzali tam swoją despotyczną władzę. W stołecznym Kijowie nie można było tak postępować, a tam, żeby podbić te ludy, chrystianizować, handlować niewolnikami. Proszę bardzo. I dlatego naród rosyjski formuje się tam w zupełnie innych warunkach. Bardzo duży wpływ fino-ugryjski. Bardzo się nie chciało, ale bardzo trzeba. Trzeba. Historia Rosji. Ile oni już o nas nabredzili, jak oni zniekształcili naszą historię. Porozmawiajmy o naszym wrogu. Skąd on się wywodzi? Jakie procesy warunkowały powstanie tego paskudztwa na mapie? Historia Rosji. Nasz dzisiejszy temat? Tak, wiesz, kiedy przygotowywałem się do podcastu, to było to tak trudne, ponieważ odkrywa się prawda, istota rzeczy i maksymalnie chce się to robić obiektywnie. Rosja to nasz wróg. Rosja teraz, w dzisiejszych czasach, zabija Ukraińców, niszczy nasz kraj, zaprzecza istnieniu ukraińskiej kultury i tożsamości. I wielu ludzi myśli, że to tylko Putin, reżim. Tak, to prawda. Putin i reżim zrobili wszystko, żeby ta wojna się zaczęła. Ale kiedy badasz historię Rosji w przeszłości, jeszcze wcześniej, ich stosunek do Ukrainy, postrzeganie Ukrainy i innych narodów w ich własnej rosyjskiej kulturze narodowej, to rozumiesz, że to jest zupełnie inna cywilizacja, która ma niby europejską otoczkę, niby Sankt Petersburg, Moskwa z piękną architekturą, ze swoimi kompozytorami, baletem i tak dalej. Ale wewnątrz, w środku tego społeczeństwa, mentalności, w jakichś takich głębokich odczuciach, to zupełnie inny naród, i który chce podbijać, zabijać, zasłaniając się też swoimi jakimiś intencjami. Czują mesjanizm, ale wręcz przeciwnie, przynoszą tylko ruinę. To znaczy mają poczucie, że ta rosyjska tajemnicza dusza to taka antyteza Europy, która jest zgniła. Ale oni nie przynoszą nic duchowego, zasłaniają się duchowością, a jest wręcz przeciwnie, to kraj na opak. To jak kraj kłamstwa, tak go nazywano. I kiedy badasz i czytasz, jak to było w XVIII-XIX wieku, jak ten rosyjski imperializm, ich szowinizm na przykład, traktował inne narody, i czujesz, że w 91 roku imperium tylko się zachwiało, straciła swoje ziemie, które podbijała przez wiele wieków, przynajmniej przez 2 stulecia. Knockdown, ale nie knockout. Tak, no nie knockout. To prawda. I dalej Rosja żyje. Widzimy krótki okres Jelcyna, niby demokracji. O Boże, rodacy, to przecież Rosjanie. I rozumiesz, no właśnie tak się składa, że właśnie w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją. Proszę sobie wyobrazić, jak to wygląda. Chodź tutaj na. A on żyje czy umarł? Umarł. Czy on jak coj? Zmęczyłem się, odchodzę. A ja po prostu z Jelcynem, co mi do niego. I To Gorbaczow niedawno. on jest już dobrym Rosjaninem. No tak, już tak. I ty myślisz sobie, kurde blaszka, nic się nie zmieniło. Rosja trwa, przez całe istnienie tego państwa nigdy nie było tam demokracji. I przez demokrację nie mam na myśli tego, że jak Niemcy, pokonali je alianci i niestety Związek Radziecki. Zdemontowali narodowy socjalizm, zdemontowali reżim totalitarny i wprowadzili demokrację, która tam u Niemców żyje. Ale u Niemców historia w przeszłości jest demokratyczna. To historia wolnych miast, które walczyły przeciwko imperium na przykład, które chciało się zjednoczyć. To różne księstwa, to wielka decentralizacja, to społeczeństwo, które organizuje się według prawa w mieście, mają swoje sądy, swoją gospodarkę, swoje prawa, bronią ich. U Rosjan niczego podobnego nie było. I badasz to naprawdę. Różnimy się nawet tym, że mi krew z uszu przedwczoraj ciekła, kiedy słuchałem rosyjskich pieśni ludowych. Masz uszy we krwi, ciuchen. Tak, uszy we krwi, nie usta, uszy we krwi. Tak bardzo czujesz coś obcego. Nie ma echa nawet ludowego. Słyszysz tam ukraińskie o to. Jak włącza się jakaś tam genowa, świadomość, słuchasz rosyjskiego, tak, rozumiem, że Rosja to wróg, nienawidzę Rosji i tak dalej, ale chciałbym obiektywnie posłuchać, jak babcie tam i tak dalej śpiewają. I wychodzi na to, że nawet ich pieśni ludowe są 5-tonowe, jak to nazywają, dowiedziałem się gama 5-tonowa. Jest ona tak zwaną indochińską. I badacze jeszcze w XIX wieku, sami Wielkorusini mówią, że ta 5-tonowa gama kończy się na Wielkorusinach. Małorusini już inaczej. U nich bardzo rzadko występuje. I dalej wszyscy Słowianie śpiewają mniej więcej podobnie. Tak, niech podpowiedzą. To już metrum.
Ludzie znający się na muzyce podpowiedzą nam w komentarzach. Pamiętam, jak uczyłem się grać na gitarze. Nauczyciel mówił, że Chińczycy inaczej budują akordy i rozumieją teorię muzyki. Wszystko u nich jest trochę inne. Tak, tak. I u Rosjan jest temu bliżej. Jest bliżej ludów tureckich, tam niżej nad Wołgą, czyli to już nam mówi, że nie tylko nie jesteśmy braćmi, nie jesteśmy jednym narodem, nie jesteśmy jedną cywilizacją. Ukraina to obrzeża, tak? Obrzeża europejskiego świata. Jesteśmy na peryferiach europejskiego świata, ale jesteśmy Europą. Nasze miasta miały prawo magdeburskie, ratuszowe, prawo zwyczajowe. Samoorganizacja ludzi w mieście. Miasto to rzemiosło, sztuka, społeczeństwo samo się organizuje. To nie tak jak w Rosji. Miasto jako część, jednostka wojskowa. Tam jest po prostu administracja. Tam nie ma samoorganizacji. Kiedy nasi ludzie ze wspólnot krzyczą, to jest wiec średniowieczny. Taki wiec, jak bywał w Kijowie, czy na wsiach, gdzie parafie wybierają księdza. Mogą na przykład, jak już mówiłem, Petro Kałnyszewski chciał postawić cerkiew w Romnach, a wspólnota rzekła: idź ty wiesz gdzie, nawet jeśliś ataman koszowy, my jesteśmy wspólnotą, obronimy swe prawa, chcemy taką cerkiew, a nie jak ty. Co to w ogóle jest? W Rosji przyjechałby jakiś bojar, wojewoda, car by kazał, walnąłby tak pięścią. I to są te różnice, o których mówimy. To, co nas brzydzi, czego nie rozumiemy. Tak, zacznijmy od początku. Gdzie jest ten moment, gdy Panu Bogu wyszedł wybrakowany produkt i stworzył to monstrum? Wiesz, no tak naprawdę nie należy tutaj, no bo w sumie jakby wytykać palcem w górę i to nie jest coś, co powinniśmy robić, prawda? Odpowiedzi trzeba szukać na dole. Obwiniać, szukać na dole, tak. Może od diabła to idzie. Ale kiedy właściwie pojawia się Rosja? Kiedy czasem w wywiadach pytają, czy Rosja zawsze kradła nam historię i kulturę, to ja mówię, a czy Rosja zawsze istniała? Czyli gdzie jest ten początek Rosji, co? Oficjalnie sami Rosjanie wywodzą swoją historię od 862 roku. 862. Tak, teraz przydałaby się ta teczka z dokumentami o Ruryku. Może on tam był jakimś reptilianinem. Uważają oni, że ich państwowość zaczyna się w 862 roku od wezwania przez Słowianów ilmeńskich, Słowian z północy, Ruryka do Nowogrodu. Od tego momentu zaczyna się rosyjska państwowość. Dalej jest ona transportowana tym łańcuchem logiki do Kijowa. Rosyjska stolica. Kiedyś w komentarzach w 2014 roku, gdy zaczęła się wojna, najpierw Majdan, czytam, patrzę i myślę, no tak oszaleli, są w tej chwili po prostu debilami. Mówią, chochoły nie są godne tej pięknej rosyjskiej stolicy, to jest coś rosyjskiego, Ukraińcy to sobie wymyślili, my przecież jesteśmy Rosjanami, zaraz wyjaśnię ich logikę i powiem, jak jest naprawdę. Z Kijowa, potem przenosi się ona do księstwa włodzimiersko-suzdalskiego. Było ono jeszcze włodzimiersko-rostowskie, rostowsko-suzdalskie. Tamto włodzimiersko-suzdalskie się rozpada i pojawiają się tam 4 księstwa. Wielkie Księstwo Twerskie, Permskie, Księstwo Muromskie. I tutaj znajduje się jeszcze jedno małe moskiewskie. To jest XIII wiek. Małe Księstwo Moskiewskie. Odległość z którego do Kijowa, stolicy Rusi, centrum kultury i tak dalej, wynosi 900 kilometrów. I dalej toczy się ta historia. Moskwa, Wielkie Księstwo wojuje, co logiczne, na wszystkie strony, obrasta w tłuszczyk i dziedzictwo, swoje rosyjskie dziedzictwo po kijowskich. Oni zabierają. I to tyle, dalej mamy Carstwo Rosyjskie, potem Imperium Rosyjskie, Imperium Wszechrosyjskie, a potem, nawet jeśli bolszewicy niszczyli, to wciąż była kontynuacja rosyjskiej państwowości, tylko pod innymi flagami, barwami i z inną ideologią. Ale to ta sama Rosja, Związek Radziecki i współczesna Federacja Rosyjska. Gdzie jest haczyk? Haczyk jest we wszystkim. Haczyk w tym, że Ruryk, 862 rok, jak można wywodzić państwowość od mitycznych, legendarnych postaci? Od dawna wiadomo, i to jest naprawdę świetne, tak mówić, że Nowogród w IX wieku nie istniał. On później się pojawia. Nawet do końca nie wiadomo, ale to nie było wielkie miasto. To nie było super centrum handlowe w X wieku. Nie miał nawet żadnych budowli obronnych, cytadeli. Pojawia się dopiero w XI wieku. Państwowość w Europie Wschodniej rodzi się wokół Kijowa. I tutaj widzimy wszystko. Widzimy przyjęcie chrześcijaństwa, władzę, która dalej rozprzestrzenia się z Kijowa. I kijowscy książęta podbijają te plemiona na północy, na wschodzie i oni zarządzają tym terytorium. Państwowość rosyjska. To oznacza, że należy ona właściwie do narodu rosyjskiego. A haczyk w tym, że gdzie są Rosjanie w IX wieku?
Okej, mogą zapytać, a gdzie Ukraińcy w IX wieku? Odpowiadam. Ludy w Europie Wschodniej to byli głównie Słowianie. Na południu ludy tureckie, Pieczyngowie, Połowcy, którzy też trochę na nas potem wpłynęli. Na wschodzie, bliżej Uralu, plemiona fińskie, fińsko-ugryjskie. I oto naród rosyjski, etnogeneza narodu rosyjskiego, narodziny, to między rzeką Oką a Wołgą. To międzyrzecze, tak zwane międzyrzecze Oki i Wołgi, 900 kilometrów od Kijowa, od Naddnieprza, od Polan. Formuje się ich narodowość, kiedy masa fińsko-ugryjska, która tam żyje swoim życiem, odprawia swoje obrzędy, zaczynają tam iść kijowscy książęta, kolonizując te ziemię, sprowadzając ze sobą Słowian z Naddnieprza, inne ludy, kolonizując ich. W tamtym momencie rzeczywiście dominująca taka naród, panujący książęta przyszli do tej wielkiej masy fińsko-ugryjskiej. Oto Ruś przyszła do nich z Kijowa. Kiedy u nas jest Kijów, Włodzimierz Wielki, Jarosław Mądry, relacje z całą Europą, Moskwa jeszcze nie istnieje. I naród, który się tam formuje, to peryferie. Książęta. Niektórzy nie bardzo chcieli tam panować, bo panowanie wśród ludów fińsko-ugryjskich było dla nich nieprzyjemne. Dlatego już tam wprowadzali taką swoją despotyczną władzę. W stołecznym Kijowie nie możesz tak postępować, a tam, żeby te ludy podbić, schrystianizować, zajmować się handlem niewolnikami, proszę bardzo. I dlatego naród rosyjski formuje się tam w zupełnie ogólnych warunkach. Bardzo duży wpływ. Fińsko-ugryjski. A dla państwa moskiewskiego ważne jest, że ich państwowość tak naprawdę wywodzi się rzeczywiście ze Złotej Ordy. Uz, Jochi, Imperium Mongolskie. To nie bajka. To nie tylko tak, jak ktoś wcześniej myślał, że Ukraińcy chcą po prostu wyjść na fajnych i tak oczernić Rosjan. Tak, oni mogą robić wszystko, a my się jakoś tak boimy. Ich państwowość, konkretnie ich, rosyjska, moskiewska, naprawdę zaczyna się od tego okresu. Do tego momentu to terytorium należące do książąt kijowskich, księstw dzielnicowych, rządzonych przez ród, który znamy jako Rurykowiczów, choć sami się tak nie nazywali. Możemy ich nazywać książętami kijowskimi lub Włodzimierzowiczami, którzy władali tą ziemią. I to mi się bardzo spodobało, gdy gościliśmy Aleksandra Alfiorowa. On mówi, wpadliśmy w pewien konstrukt, wywodząc Rosjan z tamtej części, 1169 rok, kiedy Andrzej Bogolubski spalił Kijów. Jeszcze Kluczewski w XIX wieku mówił, carski historyk, że oto na scenę wkracza Wielkorus. Nie. To ruski książę, który po prostu walczy ze swoimi krewnymi i tyle, a naród rosyjski to ta formacja na bazie fińsko-ugryjskiej, kolonizacja słowiańska. I Słowianie, którzy tam przybywali, kontaktowali się z nimi i żyli. To jest bardzo duża różnica. Oni są na peryferiach tego świata. A my tutaj, piękna ziemia, gdzie jest chleb, miód, proszę bardzo, handel, obok Bizancjum, Rzym, Europa, kontakty. A dla ruskich książąt to obrzeża, które podbili i tamtejsze lokalne plemiona. To po pierwsze. Nasza ruska państwowość to IX-X wiek. Z Włodzimierzem Wielkim, tak możemy powiedzieć, gdy formuje się państwo właśnie przez chrześcijaństwo, jego ówczesna centralizacja. A Moskwa, księstwo moskiewskie, to małe księstwo, które pojawia się w XIII wieku, w pierwszej połowie, później, jaka tam pierwsza połowa, później. I dalej, gdy Mongołowie podbijają to terytorium, przyłączają je do siebie i staje się ono częścią Łusu Jochi. A potem Hanowie Złotej Ordy nadali wielki tytuł książęcy właśnie księciu moskiewskiemu. Najmniejszemu spośród innych sąsiednich. Dlaczego? Bo Moskwa zaczęła zbierać podatki dla Złotej Ordy. Byli pachołkami. Właśnie to bycie pachołkiem to ich państwowość. Tak zaczyna się ich państwowość. Jeśli Kijów zaczyna swoją państwowość pięknie, w pełnym blasku, w centrum, dając o sobie znać, to Moskwa wyłania się z obrzeży kijowskiego średniowiecznego państwa w innym klimacie, w gęstych lasach, zyskują państwowość i zbierają podatki dla Złotej Ordy. Od kogo? Od ludzi żyjących na tym terytorium. Zbierają od wszystkich sąsiadów, od innych księstw. Oni je zbierają. Z Kijowa? Nie, z Kijowa nie. Kijów był wtedy integralną częścią Złotej Ordy i nie wiadomo, były księstwa, byli jacyś książęta, ale nie wiadomo dokładnie, brak źródeł. Ale księstwo kijowskie istniało, choć było też w pełni zintegrowane. Zbierają z tej północy, z Rusi Północnej, jak to mówią. Było Wielkie Księstwo Twerskie, Księstwo Muromskie, tam właśnie zbierają. I pokazali to skutecznie, że potrafią bardzo dobrze zbierać podatki dla Mongołów. I dlatego teraz w języku rosyjskim takie pojęcia jak diengi
Takie pojęcia jak tamożnia, takie pojęcie jak jamszczyk pochodzą właśnie z Mongolii, z mongolskiego języka biurokracji Złotej Ordy w tamtym czasie. Diengi pochodzą od tenge, które do dziś istnieje u Kazachów, nazywają je tenge. To u nas zostają chroshi, u nich diengi, tamożnia. W staroukraińskim, cerkiewnosłowiańskim to myto, mytnycia, a nie tamożnia, a u nich pochodzi od tamga. To też mongolska terminologia. Jamszczyk, czyli kto? No jamszczyki, jamszczyki. I jeszcze 100 lat temu to był woźnica, który woził pocztę, miał konia i tak dalej. A tak, Jamszczyk od jama? myślałem, że to asenizator. Nie. Jama pochodzi z ówczesnego mongolskiego języka biurokracji. Oni jako państwo formują się już nie na tradycjach kijowskich, zaczynają się formować jako część państwa mongolskiego. Przejmują na siebie ten cały despotyzm, rozumieją, że twarda władza jest słuszna. Nawet niektórzy rosyjscy historycy sami mówią, rozwijaliśmy się tam, wokół było zagrożenie. Ludności było mało, wrogie plemiona fińsko-ugryjskie, książęta trzymali władzę twardo, więc despotyzm był jedynym skutecznym sposobem na przetrwanie. I między nami jest diametralnie różny rozwój, bo nasze ziemie w pełni wchodzą w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ruskiego. I nasza Ruś, prawdziwa Ruś, nadal żyje w wymiarze Wielkiego Księstwa Litewskiego. A Wielkie Księstwo Litewskie to państwo europejskie, to kontakty z krajami Europy, to europejska architektura, a przede wszystkim europejska mentalność. To w przyszłości, na moment Rzeczpospolita, w której króla wybierano. To też jest ważne. I kiedy nasze światy spotkały się w dobie kozackiej, to właśnie to główne cywilizacyjne nieporozumienie, że nawet tak zwana ugoda perejasławska z 1654 roku, sformułowana w artykułach marcowych, wynikała z tego, że kozactwo uważało, iż przyjmując suzerena, zachowuje pełną autonomię, swoje wojsko i relacje z innymi państwami. I patrzyło na to jak na umowę społeczną, którą zawierało wcześniej w Rzeczypospolitej, że suzeren ma prawo, musi, jest zobowiązany ich chronić, a oni mają prawo wypowiedzieć posłuszeństwo, jeśli suzeren naruszy ich prawa i wolności. W Moskwie tego tak nie zrozumiano. W Moskwie od razu zrozumiano to tak. Jeśli składasz przysięgę do jasnej ciasnej, to na zawsze. I dla nich, jeśli od tego odchodzisz, nawet gdy on robi co chce, a ty mówisz, słuchaj, naruszasz moje prawa i wolności. Nie. Od razu jesteś zdrajcą, od razu stajesz się buntownikiem. I tak kozactwo z nimi walczyło. Oni nie dopuszczają żadnej alternatywy, nie dopuszczają kompromisu. Moskwa to nie kompromis. Podczas gdy Ukraina to zawsze kompromisy, między kościołem, starszyzną kozacką, czernią, czeladzią i mieszczanami. To są kompromisy. Musisz znaleźć sposób, by żyć. I dlatego Ukraińcy są otwarci na rozmowę, otwarci na kompromisy tak naprawdę. Tak? Moskwa? Nie. Naród rosyjski do kompromisów? Nie. U nich jest jedno. Oni będą to robić. Narzucać swoją wolę. Tylko po ich niemu i koniec. Jeśli kompromis, to widzą tylko albo swoją słabość, albo waszą słabość w tym momencie. A to znaczy, że mogą naciskać dalej. Tak właśnie ich państwowość się rozwijała. Słuchaj, dla sprawiedliwości jest przecież jakaś Republika Nowogrodzka, która niby istniała według innych praw, była demokratyczna. Co to za Republika Nowogrodzka? To też trzeba doskonale zrozumieć, że współczesna Federacja Rosyjska wywodzi swoją państwowość od Moskwy, nie od Nowogrodu. Mogą się ile chcą tym zasłaniać i tak dalej. Ten Nowogród, oni wyrżnęli Nowogród, 1471 rok. Wyrżnęli nie z historii. Nie z historii, wyrżnęli konkretnie. To nie jest kopiuj wklej, że wycięli i gdzieś wstawili. Oni po prostu zniszczyli Nowogród. 1471 rok to tragedia zniszczenia Nowogrodu, kiedy moskiewski car podbił Nowogród, który prosił o ochronę Wielkie Księstwo Litewskie. I była nawet mowa o wejściu w jego skład. Nowogród to republika, która handlowała z całą Europą. Nowogród miał powiązania z miastami hanzeatyckimi, Hanza. Słynny związek handlowy XIV i XV wieku, tam handlowali. I dla moskiewskich carów to była zazdrość. Wolny Nowogród. To była zupełnie inna kultura. To byłby zupełnie inny rozwój państwowy, naprawdę. Byli zintegrowani ze światem europejskim. I przychodzi Moskwa i zamiast tego mówią, aha, chcieliście do Litwy, czyli do Unii, do Europy albo do NATO. I po prostu ich wyrżnęli. NATO u naszych granic. Wielkie Księstwo Litewskie u naszych granic. Tak wtedy myśleli, albo zakon inflancki, cóż to później, ale w tamtym czasie też. No i wyrżnęli Nowogród. W Nowogrodzie do dziś zostały dwory, to były hanzeatyckie dwory handlowe. Hanza budowała, czyli Związek Niemiecki, ale było w nim wiele miast.
jak Wisby, tak, to Gotlandia, wyspa na Bałtyku, taka duża tam przy Szwecji właśnie. Gdańsk, Lubeka, Rostok. Te miasta były hanzeatyckie, handlowały i miały w Nowogrodzie swoje placówki, magazyny i miejsca, gdzie dobijano targów. Budynek był zbudowany w stylu gotyckim. W gotyku ceglanym, tak zwanym średniowiecznym, północnym, typu bałtyckiego, i kiedy Moskale weszli, to go przebudowali, bo dla nich to było szpetne, dla nich to było zachodnie. Ale to nie jest rosyjska państwowość. Zniszczyli tę rosyjską państwowość, która mogła powstać, ale Nowogród nigdy nie rościł sobie praw do dziedzictwa Kijowa. Nowogród nigdy nie uważał się za następcę Kijowa. Nowogród to Nowogród i tyle. To państwo, które kształtowało się przez XIV i XV wiek. Po prostu byłaby taka kolejna Republika Bałtycka, co? Tak, to mogło nawet być. To mogło być państwo słowiańskie z własnym językiem, bo jak mówią dialekt nowogrodzki, to inne państwo mogło się uformować. No umownie są Niemcy, jest Austria, mogło być powiedzmy słowiańskie państwo nowogrodzkie, jakieś tam. Może dalej samoidentyfikacja poszłaby inaczej i mieliby inną nazwę. Tak, o Ingermanlandia tam, lubią teraz mówić, gdzie Sankt Petersburg, coś tu może być takiego. Opowiedz o Iwanie Groźnym. To pierwszy car, w cudzysłowie, jak to mówią na Rusi, to pierwszy car. W tym momencie za jego panowania powstaje też Rzeczpospolita, trzeba to zaznaczyć, tak? A on prowadzi wojny inflanckie z zakonem kawalerów mieczowych. To pozostałości krzyżowców, którzy stworzyli swoje państwo na terytorium dzisiejszej Estonii, Litwy, a właściwie Łotwy i aż po Psków. On prowadzi te wojny. Twierdzi, że jest Rurykowiczem i że jego dziadowie rządzili w Kijowie. Walczyli. Tak, walczyli. Walczyli. Z kim oni tam walczyli? Walczyli z Pieczyngami, Jeździli na kobyłach. Mocne. Jeździli na kobyłach, na których wypalono, jak to się mówi, piętnem tam jakieś 946, 951. Powtórzyć? Mamy Powtórzyć. dzięki za zwycięstwo. Zdobycie Karogrodu możemy powtórzyć. I w tym momencie istnieje Wielkie Księstwo Litewskie, ale pod powiedzmy naciskiem Księstwa Moskiewskiego. Litwa dąży już w pełni do Unii, do stworzenia konfederacyjnego państwa Rzeczypospolitej, bo sama Litwa nie dawała rady. Walczyli z Litwą, walczyli z Rzeczą Pospolitą, rozszerzał swoje wpływy na Bałtyk. To zawsze było ich marzenie, powiedzmy, wyjście na Bałtyk i na Morze Czarne. To dopiero później za Piotra, pewnie słyszałeś, przebił okno na Europę. Właśnie przebił, on go nie otworzył, on go wyrąbał. Nie uchylił do przewietrzenia. On go wyrąbał, tak. To znaczy, że trzeba było ogniem i mieczem przebijać się do tego okna na Europę, do morza. I Moskwa zawsze tego chciała. Groźny panował najdłużej ze wszystkich tamtejszych carów moskiewskich. Tak, i to jest okres formowania się tego państwa rosyjskiego, jak oni to uważają. Moskwa, co najważniejsze, ona w Europie nie była postrzegana jako część Europy. Do Piotra I, a najbardziej do Katarzyny II. Imperium Rosyjskie było postrzegane jako coś azjatyckiego, półazjatyckiego, co tam leży. Świat europejski spotykają, gdy w 1648 roku kozactwo pod wodzą Bohdana Chmielnickiego powstaje przeciwko szlachcie. I w procesie tej rewolucji powstania tworzy się państwo Wojsko Zaporowskie. I Wojsko Zaporowskie, mając trudną sytuację geopolityczną, szukało sobie sojuszników. I wielu szukało sojuszników. I znalazło Moskwę. Niestety na własną zgubę, ale znowu, bo nie było pełnych kontaktów między narodami, byśmy czuli ich jako swoich. Tak, rozumiem, że interes prawosławny, zwłaszcza w tamtym czasie, dla tożsamości prawosławnej, która była religijna. I tutaj, gdy pod wysoką rękę cara Aleksego Michajłowicza Bohdan Chmielnicki sprowadza wojsko zaporowskie, potem sojusz ze Szwecją i wojna, bitwa pod Konotopem, widzimy, że Ukraina, wojsko zaporowskie nie przyszło jako niewolnicy, by się poddać. Wszystko będziemy kłaniać się carowi, bić pokłony od rana do wieczora. To moskiewscy carowie tak to zrozumieli, że będą mieli poddanych. A figa z makiem tutaj są ukraińscy kozacy, to już nie są poddani. Kozackie swobody zdobywają oni szablą, samodzielnie. To nie my, wasi dworzanie, których car posadził przy dworze i oni już tam czują się wyżsi. Nie, my samodzielnie bierzemy swoje swobody. Oni tak naprawdę nie rozumieli Ukrainy. Moskiewski car bał się Ukrainy. Oni pamiętają wyprawę Sachajdacznego. Dla nich kozacy chodzą razem z Wiśniowieckim i innymi jako najemnicy lub w składzie wojsk i znowu walczą przeciwko Moskwie. Oni niektórych kozaków, którzy przychodzili do nich na służbę, chrzcili ponownie. Uważali też ukraińskie prawosławie za taką herezję. I ten XVII wiek, kiedy zabrali pod swój patriarchat ukraińską metropolię kijowską, która jest starsza,
Sam ukraiński kościół, metropolia kijowska jest starsza od ich moskiewskiego patriarchatu. Oj, patriarchatu, matriarchatu. Patriarchatu. Powiedz, Teofan Prokopowicz, to przecież ktoś ze sfery religijnej, tak? Teofan Prokopowicz to człowiek ideolog Imperium Rosyjskiego. Opowiedz proszę, w jakich okolicznościach znalazł się w Rosji i dlaczego ciągle łączy się go z tym, że jest jednym z tych ludzi, którzy w ogóle stworzyli tę ideę Rosji. Ważne jest, by zrozumieć, że mimo formowania się państwa Wojska Zaporowskiego, terytorium Ukrainy, istnieją de facto państwa w państwach lub nadpaństwa. Struktura kościoła to osobny świat. Wtedy ludzie słuchali biskupów, metropolitów. Jeśli on powie, że tamten hetman jest zły, to jego poddani będą go słuchać. Był bardzo silny podział. Nie tak jak teraz, że państwo mamy świeckie. O co tu chodzi? Kiedy nasza metropolia zostaje zniesiona po tym, jak Rosja z Polską już całkowicie dzielą Ukrainę na pół wzdłuż Dniepru. Pojawia się Lewobrzeże, hetmanat, nasze państwo nadal żyje w składzie Carstwa Moskiewskiego, bardzo autonomicznie. Cło i tak dalej, swój wybieralny hetman. Ale jednak i tutaj w tym momencie prawosławne ukraińskie wyższe duchowieństwo, o którym możemy powiedzieć, że wtedy zbłądziło, szukało swoich spraw. To XVII wiek. W XVII wieku zaostrzają się sprzeczności religijne. W Europie była to wojna 30-letnia. Ofensywa katolików. Wiele elit odeszło. Wiemy, że książęta się katolicyzowali, bo katolicyzm dawał możliwość nauki. Dawał karierę, był zmodernizowany, a prawosławie pozostawało, niewykształceni popi itd. I dlatego tutaj szukali sobie obrońcy i znaleźli go w roli wojska zaporowskiego w Rzeczypospolitej. Ale potem tutaj Moskwa rośnie w siłę i oni już są w składzie moskiewskiego, tutaj jest więcej kontaktów. I prawosławne duchowieństwo doprowadza do tego, że Piotr I, jak na przykład Teofan Prokopowicz, to już prawosławny cesarz. Takiego prawosławnego imperium i oni nie mają zrozumienia, jak na Ukrainie teraz państwa narodowego są granice, a u nich jest wizja świata prawosławnego. I tutaj widzą, on interpretuje to też jako Bizancjum, bo spójrzcie, Bizancjum upadło, a tu kontynuują ideę trzeciego Rzymu. Zobaczcie, jak wielkie jest Imperium Rosyjskie. On się tam przenosi, buduje się też, Sankt Petersburg, tam wszystko. I on ideologizuje to, że Piotr I, imperator wszechrosyjski, prawosławny. Chodzi o to, że on jednoczy. I niestety nasze wyższe duchowieństwo prawosławne, wykształcone w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, najpierw kolegium, potem Akademii, tak bardzo urosło intelektualnie, że w swoich traktatach, powiedzmy tak, wynieśli pod niebiosa cara moskiewskiego. Wyhodowali żmiję na własnej piersi. Wyhodowali żmiję. No wiesz, teraz można mówić, że to zdrajcy i tak dalej. Tak, żyli w tamtym czasie, szukali tam kariery, nasze duchowieństwo, bo dokąd? Zdobyli wykształcenie i dokąd? Do Rzeczypospolitej, duchowieństwo prawosławne? Nie, gdzie iść? O, Carstwo Moskiewskie, które rośnie w siłę i tak dalej, i tak dalej. Tak, i tu Ukraińcy się dołączyli. Wielu wyższych duchownych ideologów tego prawosławnego Imperium Wszechrosyjskiego pochodziło z Ukrainy. Uczyli się w ukraińskich kolegiach, w naszych placówkach oświatowych. I tu to, co było wcześniej. Europa? Co widzi Europa? Europa widzi, że na wschodzie wyrasta potęga silna, która się wyłania i która robi oficjalny rebranding. Choć wcześniej carowie moskiewscy mieli już tytulaturę, car rosyjski i tak dalej. Ale w pełni oficjalnie w 1821 roku mamy tu Imperium Rosję. Te terminy, które współczesna Rosja przyjmuje, dawna Moskwa, przynosi im wyższe duchowieństwo ukraińskie. I Rosja, na wzór grecki, bo to Rosja, one są używane, ale Europa i tak widzi w nich dziką Moskowię. Do dziś często nazywają ich Moskowią, piszą tak na mapach. Ale co widzimy? Westernizację Moskowii. Co robi Piotr I? Gania po Europie, po Holandii, flota, armia, wszystko jak należy, mundury, golimy brody i tak dalej. Wprowadza nowoczesność, monarcha absolutny. On też chce władzy absolutnej. I uważano, że jego władza jest pełna, jego słowo jest prawem, bo jest jak namiestnik Boży na ziemi. Car tutaj to znowu przynosi mu wyższe duchowieństwo ukraińskie. Tę właśnie ideę panowania na ziemi, widzicie, tam Bizancjum upadło, a tu jest taka Rosja. I gdzie ta westernizacja? W tym momencie Europejczycy zaczynają się przyglądać, ale przez cały XVIII wiek trwa jeszcze akceptacja Rosji jako państwa europejskiego. Jednym z banalnych przykładów jest Katarzyna II, kiedy została cesarzową, sama będąc Niemką, i żeby pokazać wysoką kulturę, kupiła od pewnego niemieckiego księcia 4000 dzieł sztuki. Obrazy, różne tam amfory i to stało się podstawą Ermitażu.
Sztuka kupiona w Europie, żeby pokazać Europejczykom, że jesteśmy Europejczykami. A Sankt Petersburg, w nim przecież zawarta jest cała idea Imperium Rosyjskiego. Pokazujemy się jako Europa, wezwaliśmy wszystkich architektów, Włochów, Francuzów, Niemców, którzy zbudowali miasto nad Newą. Newą? Newa, jak to tam? Nad Newą. A to jest europejskie miasto pod względem architektury? To jest europejskie miasto pod względem architektury. Widziałem tylko na zdjęciach. To bardzo przypomina Amsterdam, te kanały, mostki, to tak, kanały, te świątynie. To potęga imperium, ono to pokazuje. Cóż, to witryna. To właśnie mówiłem, Moskwa to witryna i że Moskwa i Rosja to dwa różne kraje. I dlatego, rozumiesz, tak bardzo pokazują Europie, że tacy właśnie jesteśmy. I od tego momentu to się dalej toczy. Po tym, jak zlikwidowano ukraińską państwowość, hetmanat, wojsko zaporowskie, wszystkie pułki słobockie, imperium, odetchnęło. Koniec. Nie mamy już na dole zbuntowanych kozaków. Ostatnie problemy z głowy. Oni skończyli. Bo my, jakby to ująć nas, naszych przodków, elity, oni zostali przekupieni. U nas nie wykształcił się taki trwały obraz własnego państwa. Nie udało się. No nie udało się. Po prostu się nie udało. I dalej w Europie, zwłaszcza po tym jak Aleksander I, cesarz zwycięzca, wkracza do Paryża po klęsce Napoleona, Europa zobaczyła rosyjski but na ulicach Paryża i stąd wziął się mit, stereotyp, że to oni uratowali Europę przed Napoleonem. Dokładnie tak. I Europa znów jest niewdzięczna. Była wojna. To przecież Putin to prowadzi. To po prostu Rosjanie, oni tacy są. Ich państwo takie jest, ich mentalność, filozofia, jeśli można to nazwać filozofią. I tutaj Europa zobaczyła w Rosji potęgę. Od tego momentu, jak mówił Mikołaj I, żadna armata nie może wystrzelić bez zgody Rosji. I Rosja zaczęła tłumić wszystkie powstania w Europie. Pomagała wszystkim monarchiom absolutnym tłumić powstania ludowe o republikę i tak dalej. W Austrii, potem w Austro-Węgrzech. Cóż, kiedy Węgrzy się zbuntowali, wprowadzali swoje wojska do Niemiec i tak dalej, wysłali Suworowa do północnych Włoch. Po co? Żeby przeszedł przez Alpy, by walczyć z Napoleonem i tak dalej. Stali się żandarmem Europy, jak wtedy mówiono. Europejczycy musieli się z nimi liczyć. Żandarm to co? Policja, organ ścigania? Gliny. Zglajszachtowali Europę. Zglajszachtowali Europę. I to było brutalne, naprawdę bardzo brutalne. I tu Rosja zostaje uznana przez Europę za kraj europejski. Następuje rozkwit literatury rosyjskiej. Naprawdę, rozkwit literatury rosyjskiej. I nasz rodak też przyczynił się do stworzenia języka rosyjskiego. Naprawdę, to Mikołaj Wasiljewicz Gogol, tak, on dołożył się do stworzenia tego języka, tak zwany Złoty Wiek. To Złoty Wiek, tak? Puszkin, Lermontow, Gogol, Dostojewski. Ale no właśnie co? Pisze Lermontow w Kołysance Kozackiej, to kołysanka dla dzieci. I on tam pisze, można nawet teraz sprawdzić, kozacka pieśń kołysanka Lermontowa. No tam śpi, dziecię me piękne, lulajże mi lulaj. Zaczyna się tak, cicho patrzy jasny księżyc w kołyskę twoją. Będę ci bajki opowiadać, piosenkę zaśpiewam, ty zaś drzemij, zamknij oczka, lulajże mi lulaj. I oto on dalej kontynuuje. Po kamieniach płynie terek, pluszcze mętna fala. Zły Czeczeniec pełznie na brzeg, ostrzy swój kinżał. Lecz twój ojciec, stary wojownik, zahartowany w boju. Śpij, maluszku, bądź spokojny, lulajże mi lulaj. Lulaj, no co ty? To nie żart, to nie fake? To nie fake, to nie fake. Specjalnie to sprawdzałem, szukałem. To nie fake. Zły Czeczeniec pełznie na brzeg, ostrzy swój kinżał, a on przecież brał udział w wojnie i brał udział w wojnie. Oni podbijają Kaukaz. Oni podbijają Kaukaz. I on jako imperialista pisze kołysankę i mówi: zły Czeczeniec pełznie na brzeg, ostrzy swój kinżał. Dalej, oto Ukraina. No oni przecież też kochają Ukrainę. Ukraina jaka piękna, smaczna i śpiewna, ale gdy tylko pojawia się ukraińska tożsamość, odrębność, ukraińska państwowość, to co? To od razu trzeba stłumić. I imperium, które stało się ogromnym państwem sięgającym Pacyfiku, Afganistanu, północy, weszli do Europy, oto Warszawa, to bardzo wielkie państwo, dlatego ta imperialna tożsamość właśnie taka była. Tak, chcę tylko powiedzieć, że omawialiśmy teraz historię Rosji i jeśli spojrzeć na tę historię obiektywnie, W tamtych czasach Iwan Groźny, XII wiek, nawet XVIII-XIX wiek, ich strategia kolonialna. W zasadzie, jeśli spojrzeć na to, jak działały inne kraje w tamtych czasach, to było to plus minus normą. No wiesz, inne imperia też podbijały kraje i urządzały tam represje. Rozmawialiśmy przy Włodzimierzu Wielkim o tym, co wyprawiał z innymi plemionami, jak głodził i zabijał
Okej, to samo tyczy się na przykład Iwana Groźnego. Też możemy powiedzieć, że takie były czasy i był zmuszony tak postępować. Ale problem nie tkwi w przeszłości. Chodzi o to, że inne kraje zdołały jakoś dojść do normalności i zrozumieć, że mamy XXI wiek i nie wolno już stosować takich metod. A oni nie potrafią się tego oduczyć, nie potrafią się zreformować, nadal żyją tak, jak żyli ich przodkowie. W tym tkwi cały problem. Ten mesjanizm, ta ich rzekoma wyjątkowość, ta zagadkowa rosyjska dusza, to nic innego jak despotyzm zamiast demokracji, lizusostwo zamiast wolności słowa, no bo trzeba mówić to, co każą, zamiast wolnego społeczeństwa. Wręcz przeciwnie, potrzebują twardej ręki i roznoszą to dalej po świecie. Czy to może być imperium brytyjskie, które po II wojnie światowej, a nawet w jej trakcie zdołało oddać swoje kolonie? Szwedzi, naród imperialny, lud imperialny, państwo imperialne. W XVIII wieku ponieśli klęskę. Teraz idą do NATO tylko dlatego, że Rosja jest blisko. Austria, naród imperialny, Austriacy, Habsburgowie rządzili centrum Bałkanów. I Ukraińcami? Małe państwo, a czy słychać u Austriaków o jakiejś wielkości? A u Rosjan ta wielkość tkwi w ilości, a nie w jakości. Tak jak to bywa u Europejczyków. Zawsze cytuję Szwajcarów, którzy mówią, że wielkość narodu nie leży w ilości, lecz w jakości. Co do terytorium, Rosja ma teraz 17 milionów kilometrów kwadratowych. Ponad 70%, jakieś 73 do 75 leży w Azji. Terytorialnie to kraj azjatycki, który częściowo leży w Europie, choć wcześniej Europejczycy w ogóle go za Europę nie uważali. To wszystko, przepraszam za słowo, bzdura, że Europa sięga do Uralu. Albo jak mówił Macron, od Lizbony do Władywostoku. Nie, to nie jest Europa. Dlaczego Rosja podbiła te tereny? Na zachodzie były bardzo potężne państwa, Wielkie Księstwo Litewskie, potem Rzeczpospolita, Unia i tak dalej. Było Imperium Szwedzkie. A wschód? Oni po prostu co? Podbijali, wchodzili, a tu żyły ludy o dość prymitywnym ustroju społecznym. I tak w XVI-XVII wieku, a na początku XVIII oni już prawie całkowicie. Tutaj wychodzą i podbijają. Czym była spowodowana ta ekspansja? Pasywnością sąsiednich państw, które mogłyby stawiać opór. Chiny, Cesarstwo Chińskie. Chiny śpią, Chiny nie podbijają. Przez całe swoje istnienie Chiny nie prowadziły wojen. Takich, żeby zagarniać, to zupełnie inny typ imperium. Mają taką mentalność, Że oni właśnie nie są nastawieni. To ciekawe, że nawet mówią, dlaczego to nie Chiny odkrywały nowe lądy, a Europejczycy je odkrywali. Chociaż oni, Chińczycy, mieli możliwości technologiczne, mieli też statki, znali się na gwiazdach i tak dalej. Cóż, po prostu nie leży to w ich mentalności. Zajmują się tym tutaj, co mają pod nogami. Nie ma chęci badania terytoriów. uważają nawet teraz, choć to czerwone Chiny, że rządzą czymś innym. Zarządzają pieniędzmi, zarządzają swoim soft power, dają kredyty innym państwom. To jest ich sposób rządzenia. I dlatego mówią, że tam, gdzie pasywne Chiny nie szły, idzie Rosja, która musi brać terytoria, zabierać. Ta cecha sprawiła, że Rosjanie są gotowi zabierać, kolonizować. Zawsze są gotowi do roboty, tak po prostu iść naprzód. Naprawdę tak jest. To niestety prawda, ale dziwnym trafem Rosjanie tak mocno się mobilizują, gdy coś zagraża ich państwu, ich narodowi. Będą jeść, przepraszam, gówno, łajno, ale będą stać za swoim. I to jest ich, powiedzmy, taka cecha, którą zawsze trzeba brać pod uwagę. I tak oto tereny, ale to wszystko w ciągu XVII, XVIII, a potem już. Tak, zobaczyli, że jest tam złoto. Dużo lasów, materiał budowlany, ale XX wiek. Gaz, ropa. A to jest teraz podstawa tego imperium. To imperium naftowo-gazowe. I skoro to imperium, są centra imperialne, które się rozwijają. Jakieś tam miasta. A tutaj ten niemiecki okręg. W Jamalsku. Niemiecki to przecież samo serce przemysłu gazowego. Jak żyją tam Niemcy, lud, który je tam renifery na surowo? Słuchaj, na sekundkę, a gdzie masz największe na świecie zapasy brylantów, Diamentów. i To jest ogromny zasób Czeczenia i ona te zasoby sprzedaje. I to jest przecież absurd. Nie ludzie, którzy tam żyją, dostają normalną część, by móc potem żyć. Nie inwestują pieniędzy w rozwój. Ogromna liczba miejscowości, miast, miasteczek w Rosji nie ma gazu, gazyfikacji. I w co oni te pieniądze ładują? Inwestują w wizerunek. w witrynę, w Moskwę, w Petersburg. Tak, oni Inwestują w wizerunek. to, żeby kupić 4000 obrazów, Czajkowski, żeby jeździć na symfonię.
Cóż, nie jest czyjś, ale w nim. I w wojnę, żeby po prostu nie dać istnieć Ukrainie. Czyli cała myśl opiera się na tym, że Ukraina zagraża Rosji. Gdyby Rosja rozwijała się jako normalne państwo, Ukraina nigdy by nie zagrażała. Ale to oznacza, że to kompleks niższości, który narzucili także nam. Bo ich państwowość wywodzi się nie z Rusi, a ze Złotej Ordy. To fakt. Ich tradycje polityczne w ogóle nie przypominają europejskich. Każda despotia w Europie była zawsze ukracana. Wszystkie reżimy totalitarne z początku XX wieku, Mussolini, Hitler, to była w rzeczywistości próba zorganizowania społeczeństwa w tamtym czasie. To nie jest typowe dla Europejczyków. Taka twarda władza. To była po prostu próba organizacji. Bo wiesz, urbanizacja, ludzie zyskali prawa polityczne, industrializacja. Jak zarządzać społeczeństwem? W takim momencie, dlatego totalitaryzm był odpowiedzią. Złą, ale odpowiedzią po klęsce w wojnie. Ale Europa teraz w ogóle po prostu żyjemy, cieszymy się życiem, są różne problemy, ale Europa nie chce wojować, a wojować chce Rosja. Imperium się odradza i Putin je odbudowuje. On ma gdzieś rozwój technologiczny, rozwój dla ludzi, im to niepotrzebne. Potrzeba zasobów, więcej rakiet, więcej czołgów, by narzucić swoją wolę. I myśląc o tym wszystkim, kiedy Imperium Rosyjskie porównuje się z innymi imperiami, najbardziej klasyczne imperium, takie wiesz, nieskazitelne, to Imperium Rzymskie. Rzym prowadził wojny zaborcze. Rzym ma wielkie imperialne centrum. Rzym podbija, zmusza do niewolnictwa i tak dalej. To było, przepraszam, 2000 lat temu, gdy filozofowie jak Arystoteles czy Platon mówili, że są narody, które muszą być niewolnikami i narody, które rządzą. W to ludzie wtedy wierzyli. Ale Rzym przynosił akwedukty. Rzym przynosił prawo rzymskie, toalety, kanalizacje, drogi. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Rzym przynosił tę cywilizację. A co przynosi Rosja? Co przynosi Imperium Rosyjskie? Cóż, można powiedzieć, no spójrz, przecież budowano fabryki, budowano miasta na południu Ukrainy i tak dalej. Ale spójrzmy na to nieco inaczej. Obecnie współczesne Imperium Rosyjskie pod nazwą Federacja wcale nią nie jest. To nie jest ustrój federalny, to ustrój imperialny z namiestnikami i po prostu ładnymi nazwami. Fikcja? Republika. Ale to nie jest republika. RF. Rosyjska fikcja. Rosyjska fikcja. O, i oni, współczesna Rosja, mówią, że my, no rozumiesz, niesiemy wolność, wartości duchowe, ale te wartości duchowe przychodzą z rakietami, czołgami, wielką krwią, Ługańsk, Donieck. Rosja przyszła, co się stało z drugim najlepiej rozwiniętym miastem Ukrainy, Donieckiem, no drugim, może trzecim. Po prostu to wszystko, degradacja Doniecka. Po związku z Rosją, co świetnie opisuje następujący fakt. Zanim przyszła Rosja, na Donbas arenie występowała Beyoncé, a teraz występuje tam jakiś Bujnow, Gazmanow, Chilniec. Filip Kirkorow przyjechał do Gorłówki. I rozumiesz, a potem co dalej? Jaki rozwój, jaka duchowość? O jakich prawach? O jakiej kulturze? No chociaż mają zasoby, żeby wejść. Ile oni? Naddniestrze, Abchazja, Osetia Południowa, Donbas, DRL, URL mają mnóstwo zasobów, żeby nawet zbrojnie wejść, zająć te regiony, a potem wpompować tam. Mnóstwo kasy. Tak jak robiła Brytania, jak robiła Francja, zbudować tam piękne ulice, parki, lotniska, kolej, produkcję, ale oni tego nie robią. Zajmują je i potem w tych regionach robi się gorzej. Gorzej. To po prostu prawda. I kiedy opisują nam imperium z przeszłości, to wszystko kłamstwo. I to obiektywny fakt, że jest gorzej. Możemy się kłócić o politykę Nowogród, Rurykowiczów, ale kurczę, stało się gorzej. Stało się gorzej. To da się policzyć. Ekonomią i ludźmi? Wielkość kultury. Jakiej kultury wielkość? Kiedy w Europie słyszą o wielkości kultury, niech wymienią. Ludzie wymieniają, oczywiście, odwiedzających. Jest kandyjski Malewicz, bo to była część Imperium Rosyjskiego. Dla nich to wszystko Rosjanie. Mają na to monopol. Gogol, Dostojewski, monopol, świetnie, to wszystko. Puszkin, oni patrzą, balet, o carowie, Mikołaj II, biedny, rozstrzelali go i tak dalej. Katarzyna II, nawet papież rzymski, kurcze pieczone Franciszek. Halo, obudź się. A on to wasi wspaniali władcy i tak dalej. To tylko otoczka. Znowu, można się o to spierać lub nie. Jestem pewien, że pojawią się jacyś krytycy literaccy i powiedzą, że Dostojewski to wielki pisarz. Ale jest też druga strona, z której można na to spojrzeć. A co oni wymyślili? Co oni wnieśli? Przecież to i tak, nawet ta kultura, która jest u nich fajna. I można coś super poczytać, posłuchać czy obejrzeć balet.
To nie jest wymyślone. Oni to zapożyczyli z Europy, podpatrzyli jak jest u nich. No jasne, na 140 milionów ludzi urodzi się ktoś, kto umie składać litery w słowa, a słowa w zdania. Wpadło mi gdzieś w ręce. Wideo, piosenka ku rosyjskie latarnie, też jakiś pierwszy kanał, propaganda, Czeczerina, Leps. I jeszcze ktoś tam. Śpiewają piosenkę rosyjskie latarnie. Logika tej piosenki jest taka, że wymieniają różnych znanych działaczy nauki, kultury i mówią, że to są rosyjskie latarnie. Patrzę, kogo oni tam wymieniają. Wśród tych ludzi, którzy są rosyjskimi latarniami. Gogol, Wiernacki, Sikorski, Korolow. Były 4 nazwiska, już nie Rosjanie. To 4 Ukraińcy. I mnie jeszcze bardzo boli to, że my sami często dajemy się na to nabrać. Oni wychodzą i mówią, Gogol jest rosyjski. A my na to, no to nie musimy o niego walczyć. Nie musimy udowadniać światu i krzyczeć, że nie, to nasz jakby pisarz. My wtedy jakby, Rosjanin to on budował ruski mir, won z nim wykreślamy. Tak samo tam Sikorski, rosyjski monarchista. Ale co Sikorski monarchista? On w ogóle, jemu to wszystko wisiało. On wyjechał, jest w Stanach Zjednoczonych, tam piszą o nim Ukrainiec. Tak, piszą. Mówię ci pretensje z internetu. No to już tak, to ignorancja, brak wiedzy i to mogą być też boty. A tak, to głównie brak wiedzy. Wiem to doskonale. Zawsze podaję przykład Michaiła Siemionowicza Szczepkina. To pierwszy rosyjski aktor, który wprowadził elementy realizmu do rosyjskiego teatru. To Słobożanin urodził się na wschodniej Słobożańszczyźnie. Nawet badacz rosyjskiego teatru, Rosjanin pod koniec XIX wieku, mówił, że on jest Ukraińcem, Małorusinem, że są rodakami, że łączy Szewczenkę i jego Szczepkina ziomkostwo. Widzę, że podczas niemieckiej okupacji w Sumach gazeta Sumskiej Wisnyk, wydawana po ukraińsku, pisała Szczepkin i Sumszczyzna, mówiąc nasz aktor. Tak, Szczepkin, najlepszy przyjaciel. Szewczenki po pierwsze. Po drugie, korespondowali po ukraińsku. Oto on, Ukrainiec, Rosjanie nie znają języka ukraińskiego. Nie ma Rosjanina, który korespondowałby po ukraińsku. A po trzecie, tak, żył w Imperium Rosyjskim, był aktorem i rozwijał, budował swoją karierę. Miał pewną taką tożsamość. Czy on miał mapę Ukrainy? Mógł obejrzeć podcast Comic Plus Historyk. Mógł Obejrzeć podcast, tak? Polecajcie znajomym, niech oglądają. Nie dlatego on tam jest. I to jest imperialna przeszłość, którą też musimy uznać. Nasza imperialna przeszłość w ramach Imperium Rosyjskiego. Bo są przykłady, że pomagaliśmy to budować. Książęta Bezborodko, Rozumowscy, Boże, można wymienić długą listę. Teofan Prokopowicz, którzy budowali to Imperium Rosyjskie. I to jest nasz ślad. I to boli, że mamy teraz taką koniunkturalną perspektywę, że żyjemy w tym nurtu, gdzie Ukraina i Ukrainiec to tylko określony zestaw punktów. Jeśli gdzieś, nie daj Boże, wypadłeś, pracowałeś w Moskwie, albo ty podawałeś się za obywatela Imperium Rosyjskiego, to wszystko, do widzenia, tego nam nie Trzeba. i stajemy się przez to biedniejsi. A co najważniejsze, oni stają się przez to silniejsi. Tylko, że my, Wyrzucamy, oni zabierają wszystko. banalny przykład też. Mikołaj Wasiliewicz Gogol, jak to mówią, pisarz, poeta, ma 2 okresy życia twórczego. Pierwszy wiąże się bardziej z Ukrainą, drugi i Martwe dusze wiążą go już bardziej z rosyjskością. Prawda, pracuje w Imperium. Kotlarewski. Bardzo lubimy Eneidę, ale Kotlarewski to lojalista. On nie jest przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Pozostaje. To były takie czasy. Teraz to już przeszłość. I musimy doskonale zrozumieć, że nad pewnymi rzeczami musimy się zastanowić. Trzeba to uznać. Uznać, że tak było. To od nas wyszło. I u nas to wielki problem, bo niektórych ludzi odcinamy, oddajemy i przez to Ukraina ubożeje. Żyjemy po prostu w paradygmacie, w którym musimy albo nienawidzić, albo uwielbiać. A czy nie można po prostu uznać, zaakceptować, że to człowiek w XIX wieku urodził się tutaj? Miał takie motywy, były takie czasy, tak właśnie działał. Nie pasuje mi to, te idee mi nie odpowiadają, ale no tak, to część naszej historii, to człowiek z naszej historii. Jest Ważna rzecz, o której chciałbym teraz krótko porozmawiać, to postrzeganie Ukraińca, ukraińskiej kultury, w ogóle Ukrainy w rosyjskiej kulturze narodowej. A w rosyjskim postrzeganiu dosłownie na poziomie codziennym. Nawet państwa. Oni jako naród imperialny, imperialna ludność postrzegają Ukrainę jako swoją. Część swojej rosyjskiej przestrzeni cywilizacyjnego ruskiego miru. To znaczy oni nie widzą, że tam Portugalia, Jankesi, Ukraina, Ukraina jest tutaj. Uwielbiam połtawskie kluski, Morze Czarne, Krym, byłem tam, Kijów o Złotych Kopułach, Włodzimierz Wielki. Widzicie, to jest ich. Czują, że to należy do nich. Bo w szkole im tak mówią i nie mogą żyć bez Ukrainy. Bo to ich część. Super.
Inspirują się naszym wspaniałym klimatem. Katarzyna jadła nasze ogórki, które owszem robili Grecy w Nierzynie, ale jadła nasze ogórki. Bardzo lubią nasze uprawy, wszystko co u nas rośnie tam na Chersońszczyźnie, nasze pomidory i tak dalej. Widzą piękno, naprawdę kochają ukraińskie pieśni ludowe. Znam takich Rosjan osobiście. Oni Kradną bez przerwy, śpiewają po swojemu. po rosyjsku kochają to i czasem potrafią tak. Lubią jak Ukraińcy śpiewają tę melodyjność. Dlatego dla Katarzyny w Głuchowie kształcono dla niej, dla Katarzyny Elżbiety i tak dalej, żeby śpiewacy na dworze byli właśnie z Ukrainy, bo my mamy do tego talent, a oni nie. I dalej ją kochają. Ale gdy tylko Ukraina, weźmy na przykład do 2014 roku, Ukrainiec wychodzi poza ramy rozmowy, czysto po rosyjsku. Z Rosjaninem przechodzi na język ukraiński albo mówi o Ukrainie jako o czymś odrębnym od Rosji. Dla Rosjanina na poziomie codziennym. To jak osobista zniewaga. Jaka Ukraina? Jaka niezależna? Używają tych słów. Niezależna Ukraina. Przedrzeźniają to. To przecież śmieszne. Tak, na poziomie codziennym. I tę swoją imperialną mentalność przenoszą na inne narody. I kiedy byłem na Litwie, byłem w Wilnie, siedziałem wieczorem i myślę sobie, z kim by tu porozmawiać? Trzeba. I tak oto ta grupa dwóch facetów weszło, rozmawiają po rosyjsku, do kelnerki po polsku. Ja na to mówię, szanowni panowie, czy mogę zadać pytanie, ile wy, kim jesteście, ile języków znacie? A oni mówią, że jidysz znamy i jeszcze ten znamy i tamten znamy. I potem zażartowaliśmy, mówię, że jestem z Ukrainy. I jeden z nich zażartował. A jak to pan przyjechał? Ma pan pieniądze? Taki żart. Niby, że Ukraina biedna to raz. Drugi facet mówi, co ty gadasz, Ukraina, jakie tam mają samochody i tak dalej. To bogaty kraj, ludzie też są tam bogaci i tak dalej. I on potem mówi, że był u was na Połtawszczyźnie, ma tam krewnych. Wasz język to oczywiście żart. Od razu poczułem tę imperialną ignorancję zupełnie bezpodstawną. Żart, tak pisał Majakowski u siebie. Czy widzieliście ukraińską noc? On mówi, że nie znamy ukraińskiej nocy i tak dalej. Nie widzieliście jej. Znamy tylko barszcz, słoninę i żarty o języku. Ich język jest śmieszny. I tyle. A on pyta, słyszysz jak to brzmi? No w skrócie tak to kiedyś czytałem. Chcę ci coś przeczytać? Znasz Brodskiego? Wielki rosyjski pisarz. Wszyscy go uwielbiają, szczególnie ta liberalna część Rosji. Było o nim mnóstwo postów, wierszy nasi też, jeszcze dosłownie 5 lat temu. Przed wojną na pełną skalę. Tacy nowocześni Ukraińcy z kawiarni trzeciej fali, oni przecież Trzeciej fali tak zachwycali się Brodskim. Chcę ci to po prostu przeczytać. Człowiek, który był Żydem, wygnano go ze Związku Radzieckiego w Ameryce. naprawdę bardzo ulubiony przedmiot. Poeta Iwana Urganta, pochowany w Wenecji. Więc wydawałoby się, że to człowiek, Który był wielkim intelektualistą, wydawałoby się, że właśnie nim. nie powinno być czegoś takiego. I oto Znacie, wiersz. Drogi Karolu XII, bitwa pod Połtawą, dzięki Bogu, przegrana, jak mawiał Sepleniący, czas pokaże, gdzie raki zimują, ruiny, kości pośmiertnej radości z posmakiem Ukrainy, to nie zielony kwitnący, skażony izotopem, żółto-niebieski, ten niezależny, jak mówisz, sztandar nad konotopem skrojony z płótna, które przysłała Kanada, darmo, że bez krzyża, ale gamo wam nie trzeba, hej ty ręczniku. Ręczniku rublu, ziarna w pełnej garści, nie nam, kacapom, oskarżać ich o zdradę. Sami pod ikonami 70 lat w Riazaniu ze złymi oczami żyliśmy jak u Tarzana. Powiedzmy im soczystym przekleństwem, powoli i surowo, krzyżyk na drogę wam, chachły i szerokiej drogi. Idźcie od nas w żupanach, nie mówiąc w mundurach pod adres na 3 litery na wszystkie 4 strony. Niech teraz w chatach chórem Niemcy z Polakami stawiają was na 4 kości. Pogańcy jak w pętle leść to razem, drogę wybierając w gąszczu, a kurczaka z barszczu gryźć w samotności słodziej żegnajcie. Chachły, pożyliśmy razem, starczy, splunąć by w Dniepr, może on wstecz popłynie, brzydząc się dumnie nami, jak pociąg po brzegi wypchany skórzanymi kątami i wiekową urazą. Nie wspominajcie źle waszego chleba i nieba. Nam nie trzeba, dławcie się nim, my wytłokami i kołaczem, nie ma co psuć krwi i rwać szat na piersi. Ubrania skończyła się widać miłość, jeśli w ogóle była. Po co grzebać na próżno w wyrwanych korzeniach słowem? Was zrodziła ziemia, grunt, czarnoziem z bielicą. Dość dochodzenia praw, wmawiania nam tego i owego, ta ziemia nie daje wam kawy. Nam pokoje, oj lewada, step tam, z Bogiem orły, kozacy, hetmani, klawisze. Dziękuję.
Tylko gdy przyjdzie i wam umierać, byki, będziecie harczeć, drapiąc brzeg materaca. Wersy z Aleksandra, a nie kłamstwa Tarasa. Ludzie, jak w tym jego czerepie zrodziła się w ogóle ta cała nienawiść? Jesteś Żydem wygnanym z Rosji, mieszkałeś w Ameryce, pochowany w Wenecji. Co ci do tej Ukrainy? Wyjaśnij, co? Wzorcowy debil. Ten wzorcowy debil, naprawdę. Bo widzisz, ile on ma piany na ustach? Zmarnował swoją życiową energię. Swoim talentem, nie napisane, No źle, przyznaj. Talent, żeby tak napisać, jak z, pianą na ustach. żeby niby wyśmiać. Rozumiesz, jak bardzo Ukraina go uwiera, że człowiek żyje tylko tym, by tak oczerniać. Myślę, że to taka, wiesz, podrasowana, bardzo mocno podrasowana wersja Miedwiediewa, który też się upije, pisze tam małe pościgi, a tu mamy wersję pro. Miedwiediew to pikuś, a tu Miedwiediew to jakby Brocki. Tak, więc co tu mówić o jakimś tam gościu z ust Kamienogorska, co siedzi całymi dniami i gapi się w telewizor, skoro nawet super mądrzy, intelektualni ludzie, którzy widzieli świat, rozmawiali z geniuszami, wciąż mają to w sobie jak jakąś zarazę. Jest taki zagraniczny politolog, o tam. Ma książkę Imperium Kłamstwa, jeśli się nie mylę, tak się nazywa. On o Rosji. To wszystko kłamstwo. Ich państwo zbudowano na kłamstwie. Oni po prostu kłamią, ciągle kłamią. Okłamali świat, nazywając się pełnoprawną Rosją. Co w językach łacińskich, no w krajach, niech będzie niełacińskich, Włochy i Anglia też. Rusia. Pokazywaliśmy mapy z tobą XIV-XV wieku, Rusia to Galicja. Tak, i no, Jest tam napisane łacińskimi literami słowo Rusia, a kawałek dalej widzimy także Moskowia. mówią, że są Europą, ale spójrz tylko, jak wielka część leży w Azji. I Ukraina to nie Rosja, jak pisał Kuczma w swojej pracy. Miedwiediew palnął ostatnio. Ukraina to bez wątpienia Rosja. Cóż, może gadać co chce, ale faktycznie Miedwiediew mówi: Odesso, wróć do ojczystego domu, czekamy na ciebie, kochamy cię, Odesso. A tydzień później zabijają 5 dzieci w ataku rakietowym na Odessę. bo dla nich to nie są ludzie. Nawet ich własni, skoro tak traktują swoich, co? Co ich obchodzą mieszkańcy Donbasu? To jak Niemców, nie wiem, zabili go w 2015 czy 2016. Mówił, że Władimir Putin jest po prostu rąbnięty. On jest pierdolnięty? Tak właśnie powiedział Władimir Władimirowicz. Co go obchodzą mieszkańcy Donbasu? Przecież on ma w nosie nawet swoich tam w Jakucji. I spójrz, niby ochrona rosyjskojęzycznych, ale kto cierpi najbardziej? Właśnie ten Donbas, który spływa krwią. I oni, Donbas we krwi, ale przez kogo we krwi? Jefen, żeby pokonać wroga, trzeba go dobrze poznać. I mam nadzieję, że dzisiaj daliśmy naszym słuchaczom i widzom trochę informacji, by jeszcze lepiej poznali naszego wroga. I życzymy nam wszystkim zwycięstwa nad tym monstrum. Państwo, które jest stałym, niezmiennym i permanentnym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, zamiast dbać o bezpieczeństwo na świecie, stanowi największe zagrożenie. Zagrożenie nuklearne, bronią konwencjonalną. Zamiast zapewniać bezpieczeństwo, powtórzę raz jeszcze, to jest tak absurdalne, bo zapominamy, że to państwo jest po prostu jednym z członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, a niesie jedynie zniszczenie i nie zamierza na tym poprzestać. I tu pojawia się retoryczne pytanie, czy takie państwo powinno w ogóle istnieć na tym świecie? Pytanie otwarte. Napiszcie w komentarzach. No jasne, że nie. Logiczne. Zagłosujcie. Chciałoby się powiedzieć: zagłosujcie, ale głosowanie i Rosja to rzeczy, których nie da się połączyć.